You're not hurting anybody, but you are damaging society. Kiedy inni twórcy kontentu dla dorosłych zaczynają publicznie krytykować Bonnie, mówiąc, że robi z nich żart, że psuje im branżowy wizerunek, trudno nie zadać pytania, co też takiego zrobiła i czy naprawdę dopiero teraz zaczęliście się przejmować granicami? Niektóre influencerki, które zarabiają dziesiątki milionów dolarów rocznie na bardzo podobnym kontencie, mówią dziś, to już nie jest kobieca siła, ale skoro to, co one robią, to siła, to czym właściwie różni się Bonnie? Jeśli jeszcze nie znacie naszej przeuroczej Bonnie, to zapraszam Was do mojego pierwszego filmiku, gdzie omawiam jej najgłośniejsze afery i challenge, dzięki którym zdobyła taki rozgłos, że mówiły o niej media na całym świecie, a nawet była zapraszana do brytyjskich śniadaniówek. Ale jak to zwykle bywa z twórcami, którzy opierają swoją popularność na ekstremalnym albo patologicznym kontencie, z czasem trzeba robić rzeczy coraz bardziej szokujące, przekraczające granice i coraz bardziej oburzające, żeby wzbudzić jakiekolwiek emocje. I'm Lily Paulette and today I'm getting run through by 100 guys. This is what my face looks like after taking 1000 men less than 12 hours ago. I właśnie tak było z naszą antybohaterką. Po ogłoszeniu swojego najnowszego challenge'u Bonnie została w wale krytyki nawet od największych OF-jarek, a do tego została zbanowana praktycznie wszędzie. Tak, Bonnie Blue została oficjalnie zbanowana z OnlyFans. I wygląda na to, że tym razem to nie chwilowe, tylko definitywne wyrzucenie z platformy. Powód? Bonnie ogłosiła, że szykuje performance pod nazwą Petting Zoo. Chyba wszyscy byśmy chcieli, żeby tak właśnie wyglądało jej petting zoo, ale niestety nie. To coś bardziej w tym stylu. Przez 24 godziny miała siedzieć nago w szklanym pudle, całkowicie skrępowana, bez możliwości reakcji, a każdy mężczyzna, który przyszedłby na to widowisko, mógłby robić z jej ciałem, co tylko mu się zechce. I'm doing Bonnie Blue's petting zoo in June. What's a petting zoo? Do I want to know? Yeah, I mean you can come and watch. No, I'm good. I am going to be tied up in a glass box. The public can come and use me in multiple ways. I want to be, it's like a zoo. I want people to be able to come and touch me. Pay to go to a theatre and watch you get dug out by a million men. It's just not, it's not art. I think you find my bank balance disagrees with what you've just said. I'm do saying they pay wouldn't for it. put it in a theatre. Well, I'm actually doing my own theatre next month. Oh, so yeah. maybe you could come to that and you see the amount of men that pay to watch me be in a glass cage for 24 hours. To do what in a glass cage? Well, I'll just be like a zoo animal. They can come if they want to me, they can me. If they just want to stare at me, they're welcome to. Bez żadnych granic, bez zasad. Bonnie chciała, żeby ją dotykano, upokarzano i poniżano. W ciszy, bez jej reakcji. Miała być, jak to sama nazwała, seksualną rzeźbą dotykową. W tym challenge'u planowała pobić kolejny chory rekord, tym razem 2000 facetów jednego dnia. Internauci od razu porównali to do performance'u Mariny Abramowicz z lat 70., w którym artystka przez 6 godzin pozwalała widzom robić ze sobą wszystko. Zaczynało się niewinnie, potem przechodziło do gorszych rzeczy, aż ktoś w końcu przystawił jej pistolet do głowy. Tyle, że u Abramowicz chodziło o sztukę i zaufanie, u Bonnie o ekstremalną pornografię, rozgłos i pieniądze. Niektórzy nazwali to pokazem bezdusznej dehumanizacji. Bonnie nie widzi problemu, mówi wprost: kobieta ma prawo być obiektem, jeśli chce. Dla niej to forma wyzwolenia i radykalnej wolności seksualnej. Would you want to bonk me? So if you ask me politely, I'm asking politely. nah, it's not polite enough. Please, Daddy. You get up off your knees. Jednak problemem Bonnie jest coś, co chyba wspominałam w poprzednim filmiku. To jej obsesja na punkcie prawie nielegalnych chłopaków, czyli takich, którzy dopiero co skończyli 18 lat. Chłopaków lub dziewczyn. I don't think I've gone young enough yet. I want the most barely legal 18-year-old. Ideally just 30 seconds past midnight. This spring break, I want to beat my record for taking so many B cards. So if you're a virgin, come and queue up and get straight inside me. Ladies and gentlemen, we got him. To jest temat, który porusza cały czas. Jeździ po koledżach i reklamuje swoje usługi przed akademikami, gdzie nocują bardzo młodzi chłopcy. Chyba w tym wszystkim nic mnie tak nie oburza, jak właśnie to. Ale co ciekawe, inni twórcy OnlyF nie podzielają jej entuzjazmu. Po ogłoszeniu Petting Zoo posypały się reakcje. 20-letnia Sophie Rain nazwała ją wstydem społeczności, mówiąc, że przez takie akcje marki nie biorą twórczyń OF na poważnie.
Stwierdziła, że nie trzeba się aż tak poniżać, żeby zarabiać i że da się to zrobić bez tego cyrkowego show. Na poparcie swoich słów wrzuciła screena ze swoimi oszczędnościami – $76 milionów. A Camila Araujo poszła jeszcze dalej i zaproponowała Bonnie $2 miliony, by tylko zrezygnowała ze swojego performansu. Ale ludzie zadają pytanie, czy to nie festiwal hipokryzji? Bonnie nie jest wyjątkiem, jest tylko ekstremum. Lustrem, które brutalnie odbija to, czym ta branża się stała. I choć wielu próbuje się dziś od niej odciąć, to przecież większość na tej platformie gra w tą samą grę. Ona po prostu poszła o krok dalej. Nie uważacie? I jak się domyślacie, internet wybuchł. Komentarze były bardzo mieszane. Jedni pisali, no tak, moralne kazania od modelki OF. Nie ma to jak bronić honoru tej szanowanej instytucji. Większość komentujących uznała, że to po prostu hipokryzja ze strony młodszych koleżanek po fachu. Zresztą jakiś czas temu Bonnie była gościem podcastu Camili i już tam było czuć lekkie zatarcie. How much do you make a month? I make like roughly the same amount as you do, like 2.1 on a good month. You may or may not be lying, but I mean, I don't like just the thing, like I don't have to f***thousand guys to like make that much. I'm an investment. Just different perspectives, you know? yeah, different perspectives, but I'm a one-man show, you're like a 1,000-man show. one of us has more orgasms and more fun, but it's fine. You stage the TikTok dancers and I'll keep the 1,000 men. Co było zaskoczeniem, platforma OF zareagowała błyskawicznie. Po latach przymykania oka po prostu ją wyrzucili. Oficjalnie. Ze względu na powtarzające się łamanie zasad i stwarzanie zagrożenia dla użytkowników. Bonnie odpowiedziała natychmiast, zapowiedziała jeszcze bardziej ekstremalny livestream już poza OF. Powiedziała: to będzie najobrzydliwsze show w historii internetu. Albo mnie pokochacie, albo mnie zabijecie. No cóż, w tym momencie wydaje mi się, że Bonnie już absolutnie nic nie zatrzyma. Dziewczyna tak pragnie atencji, że zrobi absolutnie wszystko. A na dodatek będzie udawała, że to uwielbia. Plotki mówią, że Bonnie spotkała się z Andrew Tatem, byli razem w podcaście i podobno planują wspólny projekt. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Wielu komentujących twierdzi, że musi mieć jakąś traumę z dzieciństwa. Ale Tia, bo jak się dowiedziałam, tak naprawdę ma na imię Bonnie, mówi wprost: miałam normalne dzieciństwo, dobrzy rodzice, mała wioska, żadnych traum. So very just normal childhood. So was like any experienced trauma in your childhood that you can recall that would have... Zero trauma, no daddy issues. Niektórzy nie chcą w to wierzyć. Może coś wyparła, może to rozwód po 10-letnim związku, może socjopatia. No cóż, czy Bonnie przesuwa właśnie kolejne granice szoku w internecie? Czy to jeszcze performance, czy już desperacka próba zwrócenia na siebie uwagi? Jedno jest pewne, pornografia, social media i sztuka zlały się dzisiaj w coś, czego jeszcze kilka lat temu nie bylibyśmy w stanie sobie wyobrazić, a Bonnie Blue jest tego najbardziej brutalnym przykładem. Będę bardzo wdzięczna za jakikolwiek komentarz, łapkę w górę. Do zobaczenia, pa! I love it. That's disgusting.